Cześć, siemano. Tym razem zapraszam na unboxing i prezentację chłodzenia AIO od Deepcoola. Jest to Mystic 360, czyli jedno już z, powiedziałbym, droższych chłodzeń od Deepcoola oczywiście, bo jak za chwilę Wam pokażę, to za tą cenę tak naprawdę to jest jedno z tańszych chłodzeń oferujących to, co ma w sobie na rynku. Także zaczynajmy sobie. Oczywiście jest to 360 mm chłodnica, czyli 3 wentylatory po 120 mm każdy. Ok. Co my tu mamy? Okej. To wygląda na opakowanie z chłodnicą. Tu jakieś akcesoria do montażu. O, i tu mamy blok wodny. I tak naprawdę to jest chyba najważniejsza część. Tak, a wygląda na to, że reszta to już tylko steropianowa osłona. Dobrze, więc co dostajemy? Zdejmijmy sobie jeszcze tą kartonową osłonę. I mamy, tak jak wspominałem, 320 mm chłodnicę już z zamontowanymi przez producenta wentylatorami. Oczywiście też od Deepcoola 3 wydajne 120. Co ciekawe, wentylatory są zmostkowane wszystkie ze sobą, w związku z czym wychodzi od nich tylko jeden kabel. Fajnie, naprawdę spoko. Bardzo to Wam zredukuje liczbę kabli w całym komputerze. No i tak. Jakaś podstawka by mi się tu przydała. Użyjmy sobie tego, co już mamy. Ok. No i co ciekawe, jeszcze myślę, że warto. Tutaj to nie jest otwór do uzupełniania cieczy w układzie, natomiast to jest jakiś zawór regulujący ciśnienie w układzie, dzięki czemu powinniśmy mieć mniej strat, jeśli chodzi o ilość cieczy w samym układzie i teoretycznie nie będziemy musieli jej uzupełniać. 2 40 cm kable w nylonowym oplocie, węże. Całkiem fajny oplot, przyjemny w dotyku, całkiem solidny, dobrze wykonany. Tutaj mamy standardowe takie opaski, żeby móc sobie je jakoś ładnie ułożyć. Metalowe złączki, spoko. Te również są, przy bloku również są metalowe, ale ta część już jest chyba plastikowa. Są ruchome, więc tu mamy jakąś tam możliwość regulacji. Oryginalnie mamy już założoną pastę termoprzewodzącą. Czy to dobrze? I tak i nie. Podobno ta pasta, którą Deepcool nam tutaj serwuje, jest całkiem niezła. Natomiast jeśli ktoś chciałby sobie założyć swoją, no to będzie ją musiał zmyć. Natomiast co istotne, myślę, to jest tutaj. Jest to ekran LCD, na którym możemy wyświetlać temperaturę procesora, temperaturę chyba karty graficznej, szybkość obrotów pompy, szybkość obrotów wentylatorów procesora, no i pewnie jeszcze parę innych informacji. Też z tego co wiem, możemy sobie wyświetlić jakiś obrazek, chyba nawet GIF-a, więc taki spoko gadżet. W moim przypadku raczej będą to jakieś temperatury, jakieś parametry niż GIF-y, no i oprócz tego tu mamy jeszcze taką listwę LEDową wokół,
żeby po prostu gdzieś tam to nam ładnie się podświetlało. Co do ekranu, ekran jest, o ile mi wiadomo, ten chyba akurat nie ma żyroskopu, natomiast możemy sobie obracać obraz, który na nim ma, a może i ma żyroskop. Kurczę, musiałbym to zweryfikować, bo wiem, że któryś z tych Deepcooli ma ekran żyroskopowy, ale wydaje mi się, że ten jeszcze nie, bo to jeszcze nie jest najwyższy model, są jeszcze dwa wyższe. Natomiast ten ma, to jest dość ciekawy. Jeśli chodzi wizualnie, no podoba mi się mega. Jest taki bardzo nowoczesny, ma bardzo nowoczesny design. No niestety to jest wszystko plastik. W tym wypadku, tak jak mówię, no tutaj mamy ekran, który po prostu jest, obraz wyświetlany na ekranie jest obracany, więc nie ma tu jak żadnej magnetycznej nasadki umożliwiającej jakby zmianę położenia tego ekranu. I oczywiście chłodzenie pasuje zarówno do soketów AMD, jak i Intela. Jak widzicie, w zestawie mamy komplet akcesoriów montażowych zarówno do Intela, jak i do AMD. W przypadku Intela, z tego co kojarzę, to chyba wykręcamy te standardowe mocowania z płyty głównej i montujemy właśnie tego ala backplate'a. Natomiast w przypadku AMD również je wykręcamy zasadniczo, z tą różnicą, że na ich miejsce wkręcamy takie dystanse i do tych dystansów dopiero montujemy blaszki, łapki, które przykręcamy bezpośrednio do chłodzenia, do bloku. Dla mnie najważniejszym pytaniem w całej tej układance jest fakt, czy te złączki zmieszczą się między sokietem a radiatorem sekcji zasilania w mojej płycie głównej. No bo ja będę chciał, żeby właśnie były one od strony radiatora tego górnego. I obawiam się, że może mi braknąć kilka milimetrów. Oczywiście, jak już to zweryfikuję po składaniu całości, to dam Wam znać. Natomiast to jest moja główna obawa związana z tym chłodzeniem, bo plan był taki właśnie, że będą te złączki od strony górnego radiatora sekcji zasilania. Czy to się uda, to się już niebawem okaże. No, mam nadzieję, że tak, bo jeśli nie, to zrujnuje mi to cały plan i jak to mówią, i w pizdu, i wylądował. No to też nie będzie taka straszna tragedia, bo jeśli nie, no to wtedy dam sobie te złączki od strony pamięci RAM. Z tego co wiem, to na Tai Chi jako primary, jako jakby te pierwsze sloty, jeśli wpinamy tylko dwie kości, to wpinamy jakby dopiero w drugi slot od procesora, więc to tak jakby nie jest to jakaś tragedia, tu już się powinno to zmieścić, nie powinno być problemu. No natomiast to jest taki jakby mój największy problem. Jeśli chodzi o wykonanie, no spoko, jest naprawdę solidnie, ładnie pomalowany radiator, dobrej jakości, długie przede wszystkim kable. Tak jak wspominałem, wszystkie wentylatory podłączone do jednego kabla, więc wypuszczamy tylko jeden kabel tak naprawdę i to wszystko, no ja podejrzewam, że puszczę sobie to wszystko tu po przewodach, bo tu mamy też kable od ekranu, więc kabel USB zapewne, którykolwiek to jest. Jest to, tutaj mamy kabel USB, tutaj mamy zasilanie do pompy SATA. Nie wiem w sumie dlaczego SATA i po co, aczkolwiek z tego co wiem, to nie ma możliwości regulacji obrotów pompy, tylko ona zawsze pracuje na 100% i to jest tak naprawdę chyba największy problem tego chłodzenia, że nie możemy regulować szybkości obrotów pompy i przy 3300 obrotów, bo to jest chyba jej maks,
może ona być słyszalna i to może być minus. Zobaczymy, jak bardzo będzie słyszalna. Wydaje mi się, że to nie powinna być tragedia w zamkniętej obudowie. Natomiast to jest chyba największy minus tego chłodzenia właśnie, że nie możemy prędkością tej pompy sterować, dlatego z tego co widzę mamy tutaj tylko 3 piny do wpięcia w zasilanie pompy. Tylko po co do tego SATA? No nie wiem, może to za mało, albo może SATA jest do zasilania ekranu, chociaż ekran zasilany, powinien być zasilany z USB. No nie wiem, coś producent miał na myśli, nie wnikam. Jeśli tak to zostało, tak jak widzę, z tego co widzę, to tutaj dwustronnie mamy wtyczki do LEDów, więc do podświetlenia LED mamy męską i żeńską. Zakładam, że to po to, że jeśli ktoś ma mało gniazd do ARGB na płycie głównej, to żeby po prostu nie tracić gniazda, to wpinamy sobie tą, a do tej możemy wpinać kolejne akcesoria, kolejne taśmy LEDowe, więc jakby oszczędzamy sobie sloty na płycie głównej. Także tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że to dość proste i intuicyjne. No tak, brakuje mi... A nie, jest, widzę, że w zestawie jest przedłużka do tego kabla od wentylatorów. Właśnie tak troszkę mnie zmartwiło, że on jest taki krótki. No natomiast tak, wypuszczamy jeden kabel, więc jest do niego przedłużka, żebyśmy sobie mogli bez problemu wpiąć go w płytę główną. No ja mam troszeczkę bardziej rozbudowany plan, bo ja chcę sobie jeszcze wrzucić tutaj układ push-pull, czyli do tych 3 wentylatorów są tutaj dodatkowe 3 z tej strony. Tak jest przynajmniej plan. Zobaczymy jak to mi wyjdzie. No i zobaczymy sobie oczywiście później testy, jak będą się temperatury procesora zachowywać przy tym chłodzeniu, a będzie miał co chłodzić, no bo planuję go zamontować na 9950 X3D Ryzenie, więc nie mała bestyjka, 170 W TDP, a z tego co wiem to nawet ponad 200 wciąga, także zobaczymy jak sobie. Teoretycznie 200 W na 360 IO to nie powinien być problem. To nie Intel, które miały po 340 W wciągały i grzały się jak małe piecyki, więc myślę, że 360 powinna sobie dać spoko radę. Natomiast z tego co widziałem na testach u innych youtuberów, to jest to jedno z wydajniejszych chłodzeń, przynajmniej w takim zakresie cenowym, to te Deep Coole 360 naprawdę dają radę i jakby zazwyczaj w swojej półce cenowej wypadają bardzo dobrze. Może niekoniecznie ten, bo ze względu, że to wersja właśnie z tym ekranem LCD, no to jest troszeczkę droższa, to jest około 700 zł w tej chwili kosztują te chłodzenia. To kosztowało dokładnie 710 na ten moment. Więc powiedzmy, to już jest taka średnia półka cenowa, bo jakieś tam bardziej podstawowe wersje tego chłodzenia można kupić za około 450-550 zł, 600 zł w zależności co tam chcemy mieć. Chyba najtańsza jest wersja Full Dark czy coś takiego, tam nie mamy żadnego podświetlenia, jest bardzo prosta blokopompka, w pełni czarna, bez żadnych LEDów i tam tak kosztuje poniżej 500 zł z tego co kojarzę, więc jeśli komuś na tym nie zależy, ma zamkniętą obudowę, zależy mu tylko na temperaturach, to myślę, że to będzie jedna z ciekawszych propozycji tak naprawdę. No ja kierowałem się tutaj 2 aspektami. Jeden to temperatury oczywiście, no a 2, że chciałem mieć ten ekran, bo raz, że wygląda fajnie wizualnie, a moja obudowa będzie otwarta, ale to możecie się dowiedzieć na innym filmie. Natomiast oprócz tego to sam rozmiar bloku, no i zależało mi na tym, żebym blok mógł zamontować w dowolnej pozycji, bo nie wszystkie, z tego co widziałem, nie wszystkie chłodzenia umożliwiają montaż w każdej pozycji. Niektóre już umożliwiają obracanie tylko o 180 stopni, czyli że przewody są tylko na górze lub na dole, lub prawo, lewo. No, a mi zależało na tym, żeby mieć dowolność i
ten blok daje nam to, no bo jak widzicie jest on kwadratowy i w zasadzie w zależności jak założymy do niego te łapki montażowe, które tutaj są, no to tą stroną go zakładamy. Jedyne co nas ogranicza tak naprawdę to właśnie miejsce na płycie głównej i to czy zmieści się między pamięciami czy tam radiatorami, które są wokół socketu. Mam nadzieję, że u mnie się zmieści, według moich obliczeń powinien na styk, no natomiast mogłem się pomylić, ale tak jak mówię, jeśli chcecie się dowiedzieć, czy się pomyliłem, czy nie, to zapraszam na mój kanał do subskrypcji i do obejrzenia moich innych filmów, bo na pewno o tym Wam powiem. I choćby na filmie ze składania już całości w komputera i konfiguracji. Także zostawcie łapki w górę, subskrypcja, jeśli się podobało, żeby po prostu być na bieżąco i zobaczyć kolejne filmy, bo może pojawi się coś, co Was zainteresuje, co sami będziecie planować kupić i inni twórcy nie odpowiedzieli na Wasze pytania, bo tak jak wspomniałem, ja nie zamierzam skupiać się na czystych tabelkach, czystych liczbach, tabelki i wykresy. Mógłbym, aczkolwiek tego na YouTubie jest już dużo i kiedy ja szukałem informacji o tych produktach, to właśnie brakowało mi takiego czysto ludzkiego podejścia, czysto ludzkiej opinii, takich czysto praktycznych zagadnień, gdzie, co, jak można zamontować. Dlatego też postanowiłem się z Wami tym podzielić. Także na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!